Niedziela, 4 lipca, Maciej Orłoś, zapraszam na wyjazdowe wydanie programu w telegraficznym skrócie. Serdecznie pozdrawiam z Mazur, a zaczynamy od przełomowej, sensacyjnej wręcz informacji z polskiej polityki. Orłoś, pozwól, że ja to powiem. Jarosław Kaczyński, ponownie wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Gratulujemy, panie prezesie. Wiem, zapowiada pan, że to ostatnia kadencja, ale my wszyscy spodziewamy się, że to tylko żart. Panie prezesie, niech pan trwa, oby jak najdłużej. Niech pan prowadzi nieustanną walkę z wrogami ojczyzny, którzy czają się za każdym rogiem, na każdym kroku, nieustannie. Niech pan nie dopuści, by przejęli władzę w naszym umęczonym kraju, w naszej zagrożonej Polsce. Zaraz, ja nie o tym chciałem mówić, nie tę przełomową wiadomość chciałem przekazać. Ale skoro już temat został poruszony, to kilka słów komentarza. Kongres Prawa i Sprawiedliwości miał charakter zamknięty dla mediów. Dlaczego? Zastępca rzecznika PiS, Radosław Fogiel, stwierdził, że podstawową kwestią przy takiej decyzji są obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Naprawdę niezwykle przekonujące tłumaczenie, panie rzeczniku. Pan myśli, że ciemny lud to kupi. Podejrzewam jednak, że nawet dla ciemnego ludu są pewne granice ściemniania. Chociaż nie jestem pewien, ale to już inna sprawa. Na szczęście mamy posła Marka Suskiego, który relacjonował, co się dzieje na kongresie i na przykład powiedział, że Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia nie mówił o Donaldzie Tusku. Nie ma się czym zajmować, stwierdził poseł Suski. Albo na pytanie, czy PO skradło show PiS-owi, odpowiedział krótko, a jakże wymownie: Platforma próbuje za nami nadążyć. Raczej bym powiedział, że to, co tam się działo, nijak nie przystaje do sytuacji Polski i do tego, co robi PiS, a czego nie robiła i widać nie chce robić PO. Tylko jad. To doskonale powiedziane, Orłoś. Tylko jad. Taka właśnie jest cała ta wasza platforma. Tylko jad. A propos Platformy, może wreszcie uda mi się wyartykułować tę przełomową wiadomość, nie tylko dla PO, ale dla całego kraju. Tusk jest szkodnikiem, Orłoś. A ja mam bardzo dobrą, potwierdzoną wiadomość o wyborach prezesa PiS. Oto wyniki głosowania. Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. 1245 głosów za, 18 przeciw, 5 wstrzymujących. Oczywiście cieszy ta przewaga, ale jednocześnie, powiedzmy to uczciwie, nie ma miejsca dla zdrajców, którzy głosowali przeciw prezesowi. Mam nadzieję, że nazwiska zostaną wkrótce ujawnione i konsekwencje wyciągnięte. Może zdążę się wstrzelić. Donald Tusk wrócił na scenę polityczną. Przejmuje stery w Platformie i ma najwyraźniej pomysł na to, jak pokonać PiS. Podczas przemówienia na Radzie Krajowej PO ostro atakował rządzących. Orłoś, wiesz, kto najlepiej podsumował Tuska i jego żałosny powrót, o którym zresztą słusznie prezes Jarosław Kaczyński ani słowem nie wspomniał na kongresie. Najlepiej Tuska podsumował Jarosław Jakimowicz. Najpierw ironicznie stwierdził, że cieszy się z powrotu Tuska, bo łatwiej będzie obnażyć jego prawdziwe oblicze. A potem powiedział całą prawdę. Łatwo nie będzie, bo w polityce liczą się też pieniądze, a pewnie dostał dobrą wyprawkę od Angeli. Damy radę. I teraz najlepsze, wielki powrót. Może otworzą ludzie oczy, kim jesteś i czyje interesy reprezentujesz. Na pewno nie Polaków. Panie Jarku, naprawdę jest pan wielki. Nie znamy się osobiście, ale gratuluję. Pięknie pan podsumował tego für Deutschland Tuska. Gdybym tylko mógł, serdecznie uścisnąłbym panu dłoń. Tak jak pan kiedyś ściskał dłoń naszego kochanego Antoniego Macierewicza. Wspaniale, że w telewizji polskiej są tak bezstronni, patrzący władzy na ręce dziennikarze, jak pan. Dobrze, dosyć tego. To jest mój program i z całym szacunkiem pozwolę sobie dołożyć małą łyżkę do tej beczki. Otóż Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Wydarzeń Polsatu zbadał, jak wyglądałoby poparcie dla partii politycznych, gdyby w kolejnych wyborach PiS
nie wciągnęło koalicjantów ze Zjednoczonej Prawicy na swoje listy. Okazuje się, że przy niezależnym starcie Porozumienie i Solidarna Polska nie miałyby szans na przekroczenie progu wyborczego. Co ciekawe, nowa, zorganizowana przez samego Jarosława Kaczyńskiego dostawka PiS, czyli Partia Republikańska założona przez Adama Bielana, nie weszłaby do Sejmu. Z sondażu wynika, że PiS osiągnęłoby 30,3% głosów, Polska 2050 Szymona Hołowni 17,4%, na trzecim miejscu Koalicja Obywatelska z wynikiem 16,8%, w parlamencie znalazłyby się też Lewica 10%, Konfederacja 8,2% oraz Koalicja Polska PSL-u balansująca jak zwykle na granicy 5%. I teraz najzabawniejsza część badania. Koalicjanci PiS w rządzie uzyskaliby kolejno Porozumienie 1,4% poparcia, Solidarna Polska 1,2%, a Partia Republikańska, uwaga, uwaga, 0%. Powtórzę, 0%. Świeżo upieczeni republikanie, oczywiście zaklinając rzeczywistość, mówią, że te sondaże to nic nie pokazują, że okaże się w czasie wyborów i tak dalej. Za to koalicjant Jarosław Gowin już nie jest w tak dobrym humorze jak republikanie. W najnowszym wywiadzie dla Polska Times żali się, że Kaczyński mu rozłam w partii zorganizował. W ogóle Gowin jest niezadowolony z, jak to określił, zdrajców, którzy mu partię rozmontowują. Z tego niezadowolenia przemycił nawet groźbę pod adresem prezesa i to nie byle jaką, bo najgorszą, jaką prezes może sobie wyobrazić. Otóż przewodniczący Porozumienia zadeklarował, że w przyszłości, żeby nikt nie słuchał, że w przyszłości nie będzie się w każdej sprawie zgadzał z Kaczyńskim. Jarosław Gowin postawił na rejtanowskie podejście do tematu. Nie należy do tchórzy. Tam, gdzie zagrożony jest interes Polski, jak działo się to choćby pod koniec 2020 roku w związku z groźbą zawetowania budżetu unijnego, gotów jestem do walki z każdym, niezależnie od osobistych konsekwencji. Nie wiem, co z tą wiedzą zrobić, szczerze mówiąc. No cóż, całe szczęście, że mamy w rządzie takiego bohatera, który gotów jest poświęcić siebie dla dobra narodu. Skoro Jarosław Gowin wykazuje tak daleko idący heroizm, to ja mam do pana wicepremiera taką prośbę. Niech pan z łaski swojej rozwiąże to porozumienie i rozpierdoli ten rząd od środka. To by była prawdziwa zasługa dla Polski. Za to niezbyt zadowolony jest chyba premier Mateusz Morawiecki. Znowu temu Dworczykowi ze skrzynki cieknie. Tym razem jednak nie z prywatnej, tylko, uwaga, z sejmowej. W serwisie Telegram pojawiły się zrzuty ekranu, prawdopodobnie pochodzące z poselskiej skrzynki ministra Dworczyka. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że nie potwierdzono autentyczności opublikowanych screenów. Widać na nich listę ponad 60 wysłanych i odebranych wiadomości, nie widać jednak ich treści. Oprawa graficzna skrzynki, widocznej na zrzutach, jest jednak identyczna z rzeczywistą skrzynką, z której korzystają parlamentarzyści. Zakładając, że zrzuty ekranu są prawdziwe i ministrowi Dworczykowi naprawdę znowu cieknie ze skrzynki, należy założyć, że złamano do niej hasło. Tych samych generowanych automatycznie przez system haseł posłowie używają do logowania w systemie głosowań. Co za tym idzie, przy odrobinie szczęścia i umiejętności jakiś przestępca mógł uzyskać dostęp również do tego systemu. Czy mu się to udało? Tego nie wiemy. W ogóle niewiele wiemy, bo rząd zaciął się i milczy w tej sprawie w 13 językach. A nie, przepraszam, rząd milczy tylko w jednym, bo tylko jeden dobrze zna. Do zaprzestania chowania głowy w piasek wymiar sprawiedliwości zmusił ostatnio Tadeusza Rydzyka. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli kilka dni temu zeznawali członkowie zarządu Fundacji Lux Veritatis. Do fundacji tej należy m.in. Telewizja Trwam. Proces dotyczy nieujawnienia rozliczeń finansowych fundacji związanych z otrzymywanymi przez nią publicznymi dotacjami. Pozew do sądu w tej sprawie złożyła organizacja Watchdog Polska. Wraz z Tadeuszem Rydzykiem na sali sądowej stawili się członkowie zarządu fundacji, redemptorysta ojciec Jan Król i dyrektor finansowo-księgowa fundacji Lidia Kochanowicz-Mańk. Pani dyrektor finansowo-księgowa przybyła na salę rozpraw w Warszawie, a dwaj księża
łączyli się z sądu w Toruniu, no bo jeszcze czego, żeby mistrz kościelnej finansjery ruszał się do stolicy na jakiś tam proces i to w dodatku do sądu świeckiego. No. Członkowie zarządu fundacji zgodzili się odpowiadać jedynie na pytania ich obrońcy oraz sądu. Nie chcieli nawet słyszeć o pytaniach kierowanych do nich przez przedstawiciela Czyli w tej sprawie nic się nie zmieniło. Ojciec dyrektor nie przyznał się oczywiście do zarzucanych mu czynów i stwierdził, że fundacja nie jest zobowiązana do udzielania informacji publicznej. Nie do końca wiadomo, na jakiej podstawie prawnej opiera swoje twierdzenia, ale że prawo w tym kraju stanowi Zbigniew Ziobro, a Zbyszek tatkowi pozwolił, to tematu właściwie nie ma. Biedny Tadeusz żalił się sądowi. Udzielamy informacji różnym podmiotom polskim, niefinansowanym gdzieś spoza Polski. Jesteśmy Polakami. Jestem w Polsce i chcę według polskich praw działać, mówił ojciec Rydzyk. Wytykał także temu Watchdogowi, że finansowany jest przez Sorosa i fundusze norweskie. Czyli, że co, jak ja i mój zespół redakcyjny dostajemy przelewy od Sorosa, to już pytać nie możemy? A właśnie. Halo, ja nie dostałem jeszcze w tym miesiącu przelewu od Sorosa. Zróbcie coś z tym, bo już jest, ile tam? 3 dni po terminie. Tak nie może być, błagam. Podczas zeznań ojciec dyrektor położył kres bezczelnej propagandzie, że jest bogaty, czy coś w tym rodzaju. Zarówno Tadeusz Rydzyk, jak i ojciec król podkreślili, że utrzymuje ich zakon redemptorystów. Na pytanie sądu o wynagrodzenie w Lux Veritatis ojciec Rydzyk odpowiedział tak: nie dostaję nic. Ja wierzę w życie wieczne i na tym mi zależy. Nie chcę nic mówić, ale patrząc po dokonaniach Rydzyka, to co prawda najpewniej będzie miał życie wieczne, ale obawiam się, że nie w tym miejscu, w jakim tego oczekuje. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiada zmiany w nauczaniu etyki. Od przyszłego roku tego przedmiotu mają nauczać również księża katolicy oraz katecheci. Co więcej, etyka w wydaniu Boże coś polskie będzie obowiązkowa dla każdego ucznia, który nie zdecyduje się uczęszczać na religię. Do tej pory lekcje etyki miały dość dowolny charakter i kształtowane były przez poszczególnych nauczycieli. Co za tym idzie, zajęcia te są przestrzenią do szerokiej dyskusji i sprzyjają budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Boż. Potem idą tacy młodzi na Paradę Równości i żygają tęczą na prawdziwych Polaków. Własne zdanie chcą mieć. No błagam, jeszcze czego. Przemysław wam powie, co macie myśleć i o czym. Koniec z protestami w obronie kobiet. Panie, zapraszamy do kuchni, a o waszych waginach będą decydować panowie. Orłoś, myślałem, że już dawno osiągnąłeś dno. A tymczasem nagle od dołu rozlega się pukanie. Jacek Sasin był twoim idolem. Teraz uwziąłeś się na ministra Czarnka. Po co ci to? O, lista jest długa, spokojna głowa. Moi drodzy, dziś mam jeszcze kilka słów do powiedzenia na temat szczepień, ale to za chwilę. Najpierw Antoś i kącik muzyczny. Witam Państwa serdecznie prosto z wakacji. Dziś w dziale muzycznym Krakowska Husaria, współczesny smok wawelski, który pożera innych twórców swoimi hitami. Nikt nie ma szans, proszę Państwa, nawet ten deszcz zaraz minie przy zespole Rycerzyki i ich pętli. Dziękuję i pozdrawiam. A więc tak, jeśli chodzi o szczepienia, to jedno jest pewne. Bardzo źle, że tyle osób nie chce się szczepić. Wbrew fake newsom rozpowszechnianym przez niektóre media, szczepionki chronią w znacznym stopniu przed wariantem Delta. Co widzimy choćby na Wyspach Brytyjskich, gdzie jest dużo przypadków zakażeń, ale zgonów bardzo mało. A to dlatego, że Brytyjczycy są znacznie lepiej wyszczepieni od nas. Czy ktoś z Was chce 4. fali? Kolejnych ograniczeń, restrykcji, obostrzeń i innych przyjemności? Ja nie chcę. Dlatego przemyślcie sprawę i podejmijcie jedyną słuszną decyzję. Zastanawia mnie, dlaczego, skoro władze apelują, by się szczepić, Kościół milczy w tej sprawie. Dlaczego księża podczas mszy nie apelują do wiernych, żeby się szczepili? Chyba że apelują, a ja czegoś nie wiem, ale wątpię. Dlaczego wyraźnie
nie mówi o tej sprawie, o sprawie szczepień, wicepremier do spraw bezpieczeństwa narodowego Jarosław Kaczyński. Może coś więcej, panie prezesie, można zrobić dla Polski niż tylko układanki polityczne i ciągłe szukanie wroga. No i last but not least, this is prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Jest okazja, by się nieco zrehabilitować za słowa zniechęcające Polaków do szczepienia się. Z badań wynika, że tam, gdzie ludzie najliczniej głosowali na pana w wyborach, mamy najmniejszy odsetek zaszczepionych. Więc, panie prezydencie, może jakieś orędzie na temat szczepienia się? Orędzie wraz z małżonką? Myślicie, że mnie nie wkurza? To ciągłe straszenie nas czwartą falą, wariantem Delta i tak dalej. Wkurza mnie jak nie wiem co. I wiem, że media też mają za uszami w tej sprawie, czyli w sprawie straszenia nas. Ale to jest mniej istotne. Najistotniejsze, żebyśmy się przez kolejne tygodnie zdążyli zabezpieczyć, tak żeby jesienią móc po prostu normalnie funkcjonować. Suby na kanale na YouTubie, obserwowanie na Facebooku, patronów pozdrawiam nieustannie i bardzo im dziękuję. I zgodnie z nową tradycją mam też część specjalnie dla was, drodzy patroni. W czwartek WTS poprowadzi Antoś, bo będę akurat w podróży. Do zobaczenia. Cześć.